Siemka, ja jestem Adacho i nagrywam to w dzień meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Kogo to obchodzi? Ja już jestem tak zmęczony tą reprezentacją, zwłaszcza jak słyszę jakieś wypowiedzi piłkarzy, którzy mówią, że mecz będzie dla nich trudny ze względu na to, że już będą myślami na wakacjach. Jak można tak obrzydzić reprezentację? Aż mi się przypomniały czasy 2016 roku. To był najlepszy czas. Kończyłem liceum, zaczynałem studia, Euro 2016, hajla bajla, ale nie o tym. To jest Koku. Komentarze, od których łysieję. Prawdopodobnie widzicie to. O, jest 12. Nie pokażę wam tego, bo mam zegarek tutaj w Windowsie, ale jest 12:12. To znaczy, że ktoś o was myśli. Ja o was myślę, dlatego nagrywam dla was odcinek. Zaraz przejdziemy do waszych komentarzy i tak mówię. Wy prawdopodobnie widzicie ten film po meczu z Finlandią. Ja go nagrywam przed meczem z Finlandią, ale jest jedna osoba, która jest jednocześnie po Finlandii i przed Finlandią. Prezes Kulesza po Finlandii, bo jest już po 12, więc można legalnie pić, a przed meczem, więc no, sami rozumiecie. Świnoujście, Kołobrzeg, Jarosławiec, Łeba, nie jestem w stanie mocniej wygiąć palca, więc Łeba, Hel i Trójmiasto, gdziekolwiek, Gdynia, Gdańsk, Sopot. To są miejsca, w których razem z Michałem potrzebujemy noclegu ze względu na to, że już za niecały miesiąc, 7 albo 8, jeszcze to zależy od Michała pracy, będziemy wyruszać na wyprawę rowerową związaną z akcją Pomaganie za jechanie. Tym razem 7. edycja, co roku oczywiście jestem w to zaangażowany. Rok temu pierwszy raz dołączyłem do chłopaków, więc jechaliśmy kilka dni, te relacje mogliście zobaczyć u mnie na kanale. Ostatnio wam już mówiłem, jak będzie wyglądać trasa. Ja wam pokazałem mapkę, bo generalnie mapka będzie wyglądać tak, że robimy 7 na mapie Polski, tylko że jedna ekipa, czyli my, jedziemy wybrzeżem, a druga ekipa też jedzie z Trójmiasta do Wrocławia, więc to nie jest tak, że my będziemy jechać przez Elbląg, mimo tego, że tam był Elbląg na tej mapie, bo chcę też podziękować jednemu widzowi z Elbląga, który zaproponował mi nocleg w Elblągu, ale nie będziemy jechać przez Elbląg, ta mapka po prostu pokazywała trasę wszystkich ekip. My będziemy jechać od Świnoujścia po Hel i potem będziemy zajeżdżać do Trójmiasta. Kołobrzeg jest już prawdopodobnie odhaczony, ponieważ dogadałem się z jednym widzem, któremu bardzo dziękuję, ma tam mieszkanie, więc nam udostępni mieszkanie na jeden nocleg. Od innego widza dostałem namiar na jego kolegę w Helu, który angażuje się w jakieś dobre akcje, więc być może tam też się uda ogarnąć nocleg. No i jeden z widzów zaproponował nocleg w Gdyni bodajże, albo w Gdańsku, gdzieś w Trójmieście, ale tylko w komentarzu i nie odezwał się jeszcze na maila. Także Jarosławiec, Łeba, no i Świnoujście być może, no i te niepewne tak naprawdę jeszcze lokalizacje. Jedyną pewną lokalizacją póki co jest Kołobrzeg, dziękuję za możliwość noclegu. Jeśli się nie uda, no to gdzieś sobie rozbijemy namiot, ale sprawa polega na tym, że razem z Michałem będziemy jechać rowerami, więc będziemy mieli namioty, będziemy mieli karimaty. Czy to będzie kawałek trawnika, żeby rozbić namiot, czy to będzie jakikolwiek dach nad głową, żebyśmy tylko mogli przekimać i zostawić gdzieś rowery i jechać następnego dnia dalej. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma możliwość przenocowania dwójki strudzonych pielgrzymów, którzy będą jechać na początku lipca właśnie w ramach akcji, niech się odzywa na maila. Mail tutaj macie podany na dole ekranu, adacho.kontakt@gmail.com, a my przechodzimy do komentarzy. MRDSA. Jak dla mnie Toriyama Sensei miał dwa powody, żeby Vegecie rękawiczki dodać. W środku uniwersum chciał podkreślić królewskość Vegety, chyba książęcość, bo królem on nigdy nie został, i że plebsu gołymi rękami nie będzie dotykać. A poza uniwersum chciał ułatwić sobie rysowanie rąk Vegety. Nie do końca kupuję, ja wiem, że to pewnie jest gagowy komentarz, ale nie do końca kupuję wytłumaczenie, że rękawiczki miały jakkolwiek ułatwić rysowanie rąk. Przecież on nie miał takich rękawiczek, jak się bierze gorące naczynie, na przykład wyciąga coś z piekarnika, że nie macie tam palców. To byłoby łatwe, bo nie musiałby rysować ułożenia każdego palca, prawda? Miałby tylko taki zakres ruchu. Majin Buu miał takie rękawiczki. Myślę, że w tym przypadku Toriyama stwierdził, że nie chce mu się rysować wszystkich palców, więc dał Majin Buu, no właśnie. I tutaj może zmienimy trochę temat, ale pewna ciekawostka. Majin Buu, gruby Majin Buu, do końca nie wiemy ile miał palców, ale myślę, że można zakładać dwie opcje. Pierwsza jest taka, że miał 2 palce i reszta jego dłoni wyglądała po prostu jak taka zrośnięta klucha, jak to było w przypadku mangowego Kid Buu. Dlaczego mówię mangowego? Ponieważ w anime Kid Buu miał normalnie 5 palców. Dlaczego? Zaraz wam o tym powiem, to jest kwestia cenzury związana z japońską kulturą, ale wracając jeszcze do tematu palców. Gruby Majin Buu miał rękawiczkę. Jest mimo wszystko opcja, że w tej rękawiczce kryły się
faktycznie normalne palce. Dlaczego? Gruby Majin Buu to był Buu z wchłoniętym Oppai Senpaiem, czyli tym Daikaioshinem, który wiemy, że był Glindem, którzy wiemy, że mają normalnie 5 palców, więc jeśli gruby Majin Buu przejął jakkolwiek cechy Oppai Senpaia, to być może też przejął jego 5 palców, tylko nie widzieliśmy tego, bo nosił rękawiczki. Natomiast prawdziwa wersja Buu, ta pierwotna wersja Buu, czyli Kid Buu, w mandze, tak jak powiedziałem, miał 2 palce, kciuka i wskazującego, a reszta palców była ze sobą zrośnięta. I to jest wersja ekskluzywna dla mangi, ze względu na to, że w kulturze japońskiej temat mniejszej ilości palców na dłoniach, albo w ogóle ilości palców, jest, myślę, że tematem tabu, albo tematem dość kontrowersyjnym. Związanym z pewnym zjawiskiem o nazwie Yubitsume, które jest swoją drogą związane z Yakuzą, czyli tymi gangami, mafiami japońskimi. Generalnie Yubitsume to jest taka forma nie chcę używać słów, które YouTube jakoś bardzo wyłapie i potem mi da żółtego dolarka na tym filmie, ale generalnie jak ktoś zrobił coś złego i musiał za to przeprosić, no to wtedy sobie... Prawda? Rozumiecie. Więc w anime niestety, no mi to akurat nie robi żadnego znaczenia. Myślę, że Japończykom może w młodym wieku by to robiło większe znaczenie, jeśli by im się to inaczej kojarzyło, ale z tego samego też powodu cenzura japońska dodała Piccolo jednego palca, bo Piccolo oryginalnie miał 4 palce, ale w anime miał 5. Dlaczego 4? 4 po japońsku można przeczytać jako yon, ale można też przeczytać jako shi. Shi oznacza śmierć. Śmierć to jest... niemile kojarzące się słowo, plus też 4 jest taką pechową liczbą w kulturze japońskiej. Tak jak na zachodzie na przykład uważa się, że 7 to może być szczęśliwa liczba, zresztą w Japonii 7 smoczych kul to też się dobrze kojarzy, ale 4 to jest coś, co się kojarzy źle. Dlatego Piccolo w mandze oryginalnie miał 4 palce, ale w anime musiało to zostać ocenzurowane. W przypadku Kid Buu widzieliśmy tę cenzurę nieco bardziej, bo z 2 palców zrobiło się 5. Tajemnicza osoba. Kocham to... Aha, chodzi o emotkę. Tak, dostałem nową... Nie dostałem, tylko stworzyłem nową emotkę bazującą na tym zdjęciu, które tutaj tajemnicza osoba wybrała, bo widziałem, że kilka osób właśnie chciało tę emotkę. Hold up! Powiedziałbym nawet, że jest taka ulepszona wersja tej, czyli takiej what emotki. To prawda, jest kilka emotek przestarzałych. Niektóre trzymam z nich specjalnie, bo dobrze mi się kojarzą. Są jakby takimi klasykami u mnie na kanale, ale ta emotka została dodana, także teraz wspierający mogą z niej korzystać. Powiedziałbym nawet, że to jest taka emotka dość uniwersalna, mimo tego, że emocja jest dość prosta. Moja twarz jest troszeczkę zmarszczona ze względu na to, że byłem pod słońce i marszczyłem się przed słońcem, ale jak widzę, tutaj zostało to zinterpretowane tak, jakbym robił... Halo. Poczekaj chwilę, dobra? Hold your horses, można byłoby powiedzieć. I z daleka, jak ta emotka jest malutka, to nie widać tego wyrazu twarzy, więc można to zinterpretować jako cześć. I można tę emotkę wklejać, jak ktoś się z kimś wita. Ale jak ktoś wie, to może też właśnie wklejać w kontekście chwila, moment. 1 krok za daleko, także... Korzystajcie, dziękuję wszystkim wspierającym, gdyby was nie było, to musielibyśmy korzystać, nie wiem, z 6 czy 7 emotek, a tak jest ich kilkanaście, czy już ponad 20. Dziękuję wam bardzo i dziękuję wspierającym, tym, którzy wspierają od wielu lat, tym przede wszystkim, bo ja powiem wam szczerze, że gdybym miał się wspierać od 2020 roku, chyba w tamtym roku ta opcja weszła na kanał, to bym się 10 razy zastanowił i pewnie bym się na to nie zdecydował, więc doceniam, że wytrzymaliście ze mną tyle lat, ale doceniam też osoby, które wspierają niedługo i doceniam osoby niezależnie od tego, na jakim progu są wspierania, bo kiedyś te bonusy się różniły, ale teraz w zasadzie od dłuższego czasu działa to po prostu tak, że jak ktoś chce wybrać sobie wyższy próg, to go wybiera, ale bonusy są dla wszystkich takie same, czyli wcześniejsze filmy, emotki, plakietki, no i czasami wrzucam coś typowo dla wspierających na społeczności. Ale generalnie uważam, że wcześniejsze premiery to jest najfajniejsze. XVYQ, Koku. Skoro Kami i Piccolo Junior to ta sama osoba, to dlaczego po wchłonięciu Kamiego smocze kule straciły swoją moc? Czy nie powinny one pozostać aktywne pod pieczą scalonego Piccolo? To nie do końca jest ta sama osoba. To są 2 połowy tej samej osoby. To tak jakby powiedzieć, że Super Buu, albo po prostu nie, bo Super Buu to już był po absorpcji grubego Buu. Tak jakby powiedzieć, że Evil Buu, ten zły, szary Buu i gruby Buu to jest ta sama osoba. Jeśli to byłaby ta sama osoba, to jakim cudem istniałby jednocześnie Up, który był reinkarnacją złego Buu, i Pan Buu, który żyje obecnie z Herkulesem. Inna trochę sytuacja, ale można też byłoby to porównać do Trunksa z innej linii czasowej. Niby to ta sama osoba,
ale ma inne wspomnienia, ma swoje ciało, ma swój charakter, inne przeżycia, więc to jest coś, co sprawia, że moim zdaniem łatwo to bardzo wytłumaczyć. Też poza tym, to nie było tak, że Kami był podstawą fuzji. W przypadku asymilacji nameczańskiej, no wiemy jak to wygląda. Tak naprawdę jedna osoba wchłania drugą. Więc można byłoby przytoczyć słowa na przykład Vegety nie z Majin Busagi, tylko z Sagi Moro, kiedy mówił, że byłby za pomocą techniki jardratańskiej Force Spirit Fission, czyli to przymusowe rozszczepienie ducha, byłby w stanie oddzielić od Piccolo tych nameczan, to jest cytat, których ten zaabsorbował lata temu, czyli właśnie Kamiego i Naila. Wiemy, że Vegeta, jeśli to powiedział, to pewnie tak jest, bo autor nam to przekazuje za pomocą mangi, ale czy to oznacza, że w środku Piccolo Kami i Nail są, nie mówię, że dokładnie w takich kokonach, jak na przykład były przechowywane postacie w Cielebu, ale że oni tam jeszcze jakkolwiek zachowali swoją fizyczną formę? Bo moim zdaniem to zawsze wyglądało tak, że Nail i Kami, będąc wchłanianym przez Piccolo, stawali się tylko tak naprawdę dla niego wspomnieniami, że jakby łączyli się z jego bytem, ale nie zachowywali fizycznej formy, tak jak na przykład Gotenks, Gohan, Piccolo, czy też Gruby Buu, którzy zostali wchłonięci przez Super Buu, prawda? Oni się faktycznie z nim połączyli, Buu przejął ich cechy, ale można było ich znaleźć w środku. Oni byli tylko takimi bateryjkami, które można było włożyć i wyciągnąć. I one nie zmieniały się, prawda? Po wyciągnięciu. Więc moim zdaniem ta asymilacja bardziej faktycznie łączy te byty ze sobą, a nie tylko działa na jakiejś zasadzie tymczasowej absorpcji. No ale kluczem, dla którego Smocze Kule przestały być aktywne, jest to, że Piccolo był podstawą tej fuzji, więc Kami tak naprawdę, no można powiedzieć, przestał istnieć w tej formie, w której istniał. Więc wygląda na to, że asymilacja po prostu uniemożliwia Kamiemu przebywanie w środku Piccolo i jednocześnie sprawienie, że kule będą aktywne. Piccolo, będąc podstawą fuzji, zadecydował, że Smocze Kule przestaną istnieć. Zauważyłeś, że Vegeta zakłada potary na prawe ucho i jego imię jest pierwszą cząstką imienia fuzji, a podczas tańca to Goku jest po ich prawej i to jego imię przeważa w imieniu fuzji? Myślę, że to przypadek, może jest tam jakaś myśl, chociaż jak przypominam sobie jakieś wyjaśnienia rzeczy związanych z historią Dragon Balla albo z rzeczami w środku uniwersum autorów, na przykład Victor i Uchida i Toyotaro mówili, że Black Frieza ma taki kolor, bo jest gradacja kart kredytowych i ponad złotą jest czarna i to jest wszystko, nie? Także nie sądzę, żeby tam za tym była jakaś inna myśl, chociaż z drugiej strony, dlaczego od prawej to ma być pierwsze, prawda? Bo mangę się czyta od prawej do lewej, chociaż w języku japońskim to się chyba pisze od góry do dołu, prawda? No ale generalnie mangę się czyta od prawej do lewej, więc może to jest kwestia tego. Gdyby na przykład Dragon Ball powstawał w Europie i mangi nie czytałyby się od prawej do lewej, tylko byłby to komiks, który czyta się od lewej do prawej, to wtedy Vegito miałby na imię Gogeta, a Gogeta miałby na imię Vegito. Ulubiona gra wszechczasów poza uniwersum DB. The Binding of Isaac. Już wielokrotnie o tym mówiłem. W zasadzie cała seria, bo jest pierwszy Isaac, potem jest Rebirth ze wszystkimi dodatkami Afterbirth Plus i tak dalej, Repentance. Więc ta seria to jest moja ulubiona seria. Mimo tego, że nie uważam, że to jest najlepsza gra wszechczasów, to jest to moja ulubiona gra wszechczasów. Myślę, że musiałbym zrobić, wiecie co, zrobiłem ranking gier dzieciństwa, ale to były gry, powiedzmy, do czasów, jak miałem 13 czy 12 lat, bo tam wiele gier takich grałem pokroju Kapitana Pazura, czy jakiegoś Nanuka, czy Tux Racer, albo Age of Empires 2, albo oczywiście Deluxe Ski Jump, więc to jest absolutny klasyk, ale ten ranking nie uwzględniał gier, w które grałem już jako albo młody dorosły, albo dorosły, albo po prostu osoba pełnoletnia, więc jeśli chcielibyście zobaczyć mój ranking gier wszechczasów, moich ulubionych gier, to byłby bardzo niszowy film, ale tak raz na jakiś czas chyba można, nie? Nic się nie stanie. Kurwa. No, okej, dobra, idziemy dalej. Reiki37, pytanie do Koku. Adaś, jakie jest twoje marzenie związane z YouTube'em? Co zawsze chciałeś osiągnąć na tej platformie? Jeśli chodzi o marzenie, które mam teraz, to naprawdę trudno mi jest sobie coś wymyślić poza tym, żeby było tak jak jest. Ewentualnie, żeby było jeszcze lepiej, ale żeby utrzymać to status quo, czyli żebym mógł dla was siedzieć codziennie, nagrywać i mógł się z tego utrzymywać i spłacać kredyt i opłacać mieszkanie. To jest coś, co jest najważniejsze. Nie mam żadnych wielkich ambicji pokroju tego, żeby wbić jakąś liczbę subów albo żeby nagrać z kimś collab. Chociaż teraz sobie tak myślę, że jest kilku twórców,
z którymi fajnie byłoby nagrać, a ostatnią taką rzeczą, która wzbudziła we mnie takie nowe emocje, ja o tym już kilkakrotnie mówiłem, ale chcę o tym powtórzyć jeszcze raz, bo myślę, że to jest coś, o czym warto wspomnieć. Włączę sobie tutaj Discorda, ze względu na to, że powinienem się tutaj podeprzeć jakimiś datami i wejdę sobie w moją prywatną konwersację z niejakim JJ Jokerem. Kto jest dinozaurem YouTube'owym albo studiował historię polskiego YouTube'a, temu nie muszę JJ Jokera przedstawiać. To jest postać, która mnie zainspirowała do nagrywania na YouTubie i uwaga, 15 stycznia tego roku JJ Joker wszedł na streama do Marci. Tak, no mojej dziewczyny, to już było po północy, czy tam o pierwszej w nocy, miała kilkunastu widzów na streamie i patrzy, że jest JJ Joker i woła mnie z drugiego pokoju i mówi, że JJ Joker jest na streamie. Ja mówię, Marcia, no proszę cię, przecież to jest jakieś fejkowe konto, można się nazwać jak chcesz. No i wchodzi na jego konto i okazuje się, że to jest prawdziwy JJ Joker. No i ja powiem wam, że dawno nie miałem takiego uczucia, że się czymś zestresowałem, bo jest naprawdę garstka osób. Ja wiem, że JJ ma swoją historię, że też jest dużo osób, które oceniają go bardzo krytycznie za to, że zniknął, albo jak się wypowiadał o innych youtuberach. Ja w to nie wnikam. Uważam, że każdy może mieć swoją opinię. Ja akurat wtedy już JJ'a nie śledziłem, ale to jest postać, którą śledziłem 15 lat temu, jak jeszcze nie nagrywałem na YouTubie. I wracając do twojego pytania, Rejki, moim marzeniem wtedy było to, żeby mieć taką społeczność, jaką wtedy miał JJ. W sensie chodzi o reakcję, chodzi o interakcję z tą społecznością. Chodzi o to, żeby oni chcieli oglądać moje filmy i żeby komentowali moje filmy i żeby oni chcieli oglądać, a ja chciał dla nich nagrywać. To było dla mnie najważniejsze. Myślę, że po latach mogę powiedzieć, że to marzenie się spełniło, za co bardzo wam dziękuję. Ale wracając do tej historii z JJ-em, JJ okazało się, że zna Dragon Balla, że ogląda Dragon Ball Daima, zaproponował, żebym się do niego odezwał prywatnie na Discordzie i chciał ze mną porozmawiać o Dragon Ballu i ja do niego na Discordzie napisałem i to jest koniec tej historii. I JJ do tej pory mi nie odpisał, a ja mu napisałem, yo, to ja i już. Także JJ, nie powiem, że mi złamałeś serce, bo serce to mi złamałeś, jak pierwszy raz odszedłeś, jak była gorączka, potem jak wróciłeś i znowu odszedłeś, potem się już pogodziłem z tym, że każdy może mieć własne plany, ale teraz proszę JJ, nie łam mi serca trzeci raz. Znaczy, przeżyję, jak mi złamiesz serce trzeci raz, ale myślę, że takim drobnym marzeniem byłoby to, żeby nagrać wspólny odcinek z JJ-em, w którym na przykład rozmawiamy o Dragon Ballu. Jeden odcinek taki. To byłoby niesamowite. Dziękuję pani zmywarko, pan M. Crux teraz wlatuje z pytaniem. Goku, to ja się zaczepię przy temacie rozwoju postaci Goku. Ostatnio odświeżyłem sobie sagę Moro z mangi i moją uwagę przykuł fragment walki Vegety z Moro, gdy Piccolo podkreślił rozwój mentalny Vegety, twierdząc, że to spotkanie z Goku było głównym zapalnikiem tego rozwoju. Goku trochę nie czai bazy, po czym następuje dialog, który Piccolo zaczyna. Haha, za to ty w ogóle się nie zmieniłeś, nic a nic, a może i tak niech zostanie. Znaczy, że co, chwalisz mnie czy jak? Dobre pytanie, mówi uśmiechnięty Piccolo. Wiem, że niejednokrotnie, przynajmniej tak mi się wydaje, zarzucałeś Goku to, że jego postać w ogóle się nie rozwija, z czym w sumie trudno się kłócić. Ale ten fragment dał mi taką myśl. Co jeśli od początku ten brak głębszego rozwinięcia postaci Goku był zaplanowany przez Toriyamę? Może to już był gotowy bohater, od początku o czystym sercu, który swoją postawą przyciągał innych do siebie, nawet wrogów, dzięki czemu ci zmieniali się na lepsze. Bo przecież Vegeta nie jest jedynym przykładem. Może brak rozwoju akurat w przypadku Goku jest uzasadniony. I tak jak powiedział Piccolo, z jednej strony niech tak zostanie, a z drugiej to dobre pytanie, bo to niezmienne usposobienie Goku też przynosiło przecież momentami kłopoty. Wiem, że nie jest to jedno konkretne pytanie, ale bardziej taka rzecz do rozkminy, nad którą może będziesz chciał się pochylić. Bardzo dobra rzecz do rozkminy, jeśli tak to nazywasz. Aż mi zaschło w gardle od czytania tego długiego komentarza, ale jeśli miałbym czytać takie fajne, złożone komentarze, to mogę mieć nawet gardło suche jak pieprz. Uważam, że masz rację, chociaż chciałbym jedną rzecz doprecyzować. Tak, z jednej strony zarzucam Goku to, że się nie rozwija, ale nie w takim sensie, że uważam, że każda postać musi się rozwijać, bo Goku jest od początku postacią dobrą, która, tak jak powiedziałeś, jest magnesem, który przyciąga jednocześnie dobre osoby i złe osoby. I te złe osoby też przemodelowywuje, jeśli mogę użyć takiego słowa, i wykształca z nich dobre osoby. Ten Shinhan, Piccolo, Vegeta, mieliśmy tych przykładów więcej, androidy i tak dalej. Więc Goku pod tym względem zmieniać się nie musi, bo jeśli skład jest zwycięski, to prawda się mówi, zwycięskiego składu się nie zmienia. Natomiast uważam, że Goku można mimo wszystko zarzucić parę rzeczy. To, że nie wyciąga wniosków czasami, to, że jest naiwny i to już może nie jest kwestia do samego Goku, tylko do
twórców anime Dragon Ball Super, że Goku momentami zachowywał się tak, jakby wszystkie jego doświadczenia albo ten zmysł analityczny, który jeszcze chociażby wcześniej, kilka lat wcześniej przed Dragon Ballem Super prezentował w Majin Busadze, znikł totalnie. Jakby on przestał umieć się bić. Przestał na najmniejszym, na podstawowym poziomie w ogóle ruszać swoją makówką. To jest zarzut, tak jak mówię, bardziej do twórców, bo w mandze też były momenty, w których można byłoby powiedzieć, że Goku jest trochę głupiutki, ale to nie było aż tak uwypuklone. Natomiast podawanie sensu, akurat w przypadku Moro, to jest może coś, co ostatnio nawet trochę broniłem w rankingu kontrowersji, bo Goku prawdopodobnie wiedział, że i tak pokona Moro w pełnej sile, więc dał mu to sensu, żeby się upewnić, że Moro nie będzie chciał się zreformować. Jeśli Moro by się zreformował, ok, zawsze warto dać komuś drugą szansę, ale może właśnie chodzi o to, że nie warto, że czasami postać, przeciwnik, antagonista, villain jest tak zły do szpiku kości, że widać na pierwszy rzut oka, że danie mu drugiej szansy to jest po prostu dodatkowe ryzyko. I tak jak Goku mógłby go pokonać, tak jak Goku mógłby być silniejszy niż Moro, nawet gdyby ten wziął sensu i wziął, i widzieliśmy jak to wyglądało, Goku sobie zrobił z niego żart, to istnieje niezerowa szansa na to, że Moro po odzyskaniu sił, po wzięciu tego sensu, zaatakowałby na przykład Krillana albo Jacko. Wiadomo, Goku w Ultra Instynkcie jest bardzo szybki, więc może by temu zaradził, ale może by się zdziwił i nie widziałby tego, prawda? Moro miał nadal swoją magię, którą mógłby wykorzystać do tego, żeby nie atakować Goku, tylko pomyśleć i wziąć na przykład zakładnika, więc pod tym względem uważam, że było to kontrowersyjne. A odnośnie tego, czy Toriyama planował w ten sposób Goku, ojeju, jeśli ktoś z was czytał jakieś ostatnie wywiady tyczące się etyki pracy Toriyamy, albo nie tylko ostatnie wywiady, ale po prostu jego wywiady, czytał na temat tego, jak Toriyama planował i jak wyglądały czasami jego dostarczania szkiców. Ostatnio widziałem taką historyjkę, to było chyba z czasów doktora Slumpa. W skrócie mówiąc, Toriyama dzień przed deadline'em do dostarczenia szkiców swojemu redaktorowi grał w gry w nocy. I za bardzo grał w te gry i potem siedział, jakby zarwał nockę, bo pomyślał, że za długo grał i musiał na szybko coś tam rysować. I wysłał bardzo prosty design jakiejś postaci, jakiegoś swojego typowego gluta i miał nadzieję, że ówczesny redaktor, nie wiem czy to był wtedy Torishima, ale może, bo po rysunku, bo to był taki komiks, wydaje mi się, że to mógł być Torishima, ale już nie chcę tutaj zmyślać. Miał nadzieję, że redaktor nie odeśle tego z powrotem, bo to by oznaczało, że Toriyama musi to poprawić. No i okazało się, że ten redaktor to odesłał, no bo design był prosty, bo było mało czasu, żeby wymyślić coś skomplikowanego. No i Toriyama miał to poprawić i dostał 1 dzień na poprawkę. No i znowu zaczął grać w gry. I znowu zarwał nockę przy graniu w gry i miał bardzo mało czasu na to, żeby to poprawić, więc tego w ogóle nie poprawił. I drugi raz wysłał szkic tej samej postaci, która przed chwilą została odrzucona. I bał się, że redaktor będzie zły. No i redaktor, co się okazało, że chyba nie skojarzył w ogóle i powiedział, że no, niezłe, całkiem dobre, że może być, no nie? Więc jeśli ktoś zna tę historię i nadal uważa, że Toriyama mógł coś w ten sposób zaplanować, z całym szacunkiem do mistrza, nie. Myślę, że to już jest porównywanie dosłownie Toriyamy do Herkulesa, który przez przypadek coś mu się udało, prawda? I mówi, że to było zaplanowane, że tak naprawdę udawał, że go boli brzuch i że to wszystko było specjalnie. Maniek DBS, pytanie do Koku. Jakiś czas temu, bodajże sam Toyotaro to zrobił, udostępniono nam szkice możliwych bogów zniszczenia, Kaioshinów i aniołów, które nie zostały finalnie wykorzystane. Widziałeś je może, a jeśli tak, to jak je oceniasz i czy według ciebie mogliby się oni kiedyś pojawić w głównej fabule jako byty z usuniętych wszechświatów, czy na przykład jako były postacie pełniące te funkcje? Pozdrawiam fanów Janemby. Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak niedawno, chyba że o czymś nie wiem, bo dawno temu, jeszcze jak Dragon Ball Super był emitowany, to tam zobaczyliśmy pewne designy tyczące się albo Kaioshinów, albo aniołów. Wiadomo, że tych designów jest pewnie dużo. Są też takie, które zostały odrzucone. Podejrzewam, że design Vegety SSJ3 Mini z Dragon Ball Daima to było nawiązanie do jednego z odrzuconych konceptów SSJ3, które dawno temu, jeszcze za czasów Busagi, też się pojawiły. Więc uważam, że jeśli historia pójdzie w takim kierunku, że będziemy mogli zobaczyć więcej aniołów, to uważam, że Toyotaro jako osoba, która lubi robić takie easter eggi, przecież w ostatnim 104 rozdziale zobaczyliśmy Olibu, czyli tego ziemskiego wojownika, którego widzieliśmy w zaświatach, jak Goku tam z Paikuhanem walczył, to Toyotaro pewnie użyłby tych aniołów, w sensie tych nieużytych designów, jako smaczek, prawda? Z jednej strony smaczek, a z drugiej strony, jeśli ma już gotowy design, to nie musiałby niczego wymyślać. Więc uważam, że tak, jest możliwość, że jeśli takie postacie zobaczymy, ale uważam, że to nie jest żadna przesłanka ku temu, że w następnej sadze będą jakieś nowe anioły. To jest
prawdopodobnie tych designów jest więcej, nie tylko tyczących się aniołów, ale innych postaci, ziemian, Cerealian i tak dalej. Więc to jest coś, czego można użyć gdzieś w przyszłości, ale to nie jest coś, myślę, że co by wyznaczało kierunek, jeśli chodzi o następną sagę. Ale w kontekście Toyotaro jest jedna rzecz, która prawdopodobnie interesuje Was najbardziej, a mianowicie, który to będzie dzień? 6 lipca. 6 lipca na Japan Expo w Paryżu będzie gościem Toyotaro. Ostatnio Wam to mówiłem, bo nagrywałem film tyczący się tego, że Toei Animation będzie wypuszczało filmy w 2027 roku, w zasadzie w tym roku finansowym, więc być może jest to jakkolwiek związane z Dragon Ballem, ale mówiłem też w tym filmie o tym, że Toyotaro właśnie w lipcu będzie w Paryżu. I co? Dostaliśmy potężną informację. To jest jeszcze coś, na co warto poczekać na rozwinięcie tych informacji, ale Toyotaro najprawdopodobniej, bo taka informacja pojawiła się na oficjalnej stronie i jest ona napisana po francusku, ale jest też przetłumaczona przez francuskę, więc kontekst jakby prawdopodobnie nie umknął. Toyotaro tworzy oryginalną mangę. Uwaga, powtórzę to jeszcze raz. Toyotaro, autor, rysownik obecny Dragon Balla Super, tworzy obecnie swoją własną oryginalną mangę. Jest kilka informacji, będę się tutaj posiłkował osobą, która zaczęła ten wątek, jest to Fon DBZ, jej wywiad też już jakiś czas temu, przy okazji wywiadu bodajże z panem Nakatsuru, też tutaj przytaczałem, także jeśli oglądacie wszystkie te filmy, albo moje, albo w ogóle newsowe, to znacie tę osobę. Autorka tego tweeta napisała to w taki sposób na Twitterze, że Toyotaro, bo to jest cytat z tej strony, Toyotaro razem z Torishimą, czyli tym byłym właśnie redaktorem Toriyamy, o którym dzisiaj też już w sumie wspomniałem, będzie rozmawiać o swoim projekcie oryginalnej mangi. To nie oznacza, że Dragon Ball Super jest martwy. To nie oznacza, że Dragon Ball Super się skończył, ale jest kilka opcji i to jest bardzo ekscytujące, ponieważ okazuje się, że mamy tak naprawdę pewne rozgałęzienie tego, co się może wydarzyć i tych gałęzi jest bardzo dużo. Myślę, że najbardziej bezpiecznym scenariuszem jest to, że Dragon Ball Super nadal zostanie w rękach Toyotaro, ale ze względu na to, że za kulisami trwa walka o prawa i nie wiadomo dokładnie, jak to będzie wyglądać za anime, manga dalej ma swoją przerwę, więc możemy się domyślić, że to czerwone światło do rozpoczęcia nowego arku w mandze też jest związane właśnie z tą zakulisową wojną o prawa, bo nie sądzę, żeby przez tak długi czas nie było pomysłu, co narysować dalej. Może to wyglądać tak, że jako, że Dragon Ball Super ma przerwę i nie wiadomo kiedy wróci i Toyotaro stwierdził, że albo na przykład w tym czasie, w którym przez ostatnie miesiące wiedział, że nie będzie miał możliwości rysowania Dragon Balla Super, że ta perspektywa rysowania mangi, kontynuacja historii Dragon Ball Super to jest coś, na co będzie musiał czekać pół roku, a może nawet rok, poprosił być może, ja teraz tylko i wyłącznie spekuluję, poprosił o pozwolenie na narysowanie osobnej historii. Być może związanej z Dragon Ballem. No jeśli bierzemy pod uwagę, że jest to panel poświęcony Dragon Ballowi, będzie rozmawiał z Torishimą, który był redaktorem Toriyamy, myślę, że to może być związane z Dragon Ballem. I teraz pytanie, jeśli to jest związane z Dragon Ballem, bo może nie być i wtedy to będzie pewne rozczarowanie. Ja oczywiście tak czy siak to przeczytam, być może nawet omówię, jeśli będzie to aż tak interesujące, ale jeśli to będzie związane z Dragon Ballem, to teraz otwiera się opcja dla mnie najbardziej interesująca, czyli coś, o czym myślę, że nie tylko ja, ale trąbię od wielu, wielu lat, czyli spin-off. Spin-off pokroju na przykład historii Birusa. Wiem, że tutaj mówię najbardziej o rzeczy, która mnie obchodzi, ale po prostu umiejscowienie historii w jakimś momencie w czasie, która nie będzie miała wielkiego wpływu na to, co się działo na samym końcu Dragon Balla Super, w Super Hero i potem, ale pokaże nam po prostu pewien rąbek historii, który może być interesujący, ta furtka, która jest otwarta i nigdy nie została wykorzystana. Może nam opowiedzieć historię młodości Roshiego. Może nam opowiedzieć, tak jak powiedziałem, historię na przykład Gevo, czyli syna syna doktora Giro, na bazie którego powstał Android 16, na bazie wyglądu którego powstał Android 16, bo Gevo był żołnierzem Armii Czerwonej Wstęgi. Toyotaro rysował Gevo w tym stroju, mundurze Armii Czerwonej Wstęgi. To są już takie bardzo optymistyczne scenariusze, bo prawdopodobnie byłaby to manga, która miałaby, nie wiem, może 3-4 rozdziały, chociaż to ja totalnie strzelam, ale jest też jeszcze jedna opcja, że to będzie Dragon Ball Daima w wersji mangowej. Czyli nie będzie to historia, którą zobaczymy w Dragon Ball Super i to jednocześnie potwierdzi, że historia z Dragon Ball Daima nie jest częścią uniwersum Dragon Ball Super. To by miało sens. Jeśli Dragon Ball Daima miałoby się pojawić w wersji mangowej,
to moim zdaniem osobna manga tycząca się Dragon Ball Daima miałaby więcej sensu niż wrzucenie tego do Dragon Balla Super, gdzie mamy boskie formy i Vegety SSJ3 nigdy nie widzieliśmy, ani tym bardziej Goku SSJ4, więc myślę, że Dragon Ball Daima w wersji mangowej ma sens, natomiast czy byłoby to coś, co by mnie usatysfakcjonowało? No, pewnie sami jesteście w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy was usatysfakcjonowałoby to. Zależy od egzekucji, bo w przypadku mangi Dragon Ball Super, a konkretnie Sagi Super Hero, widzieliśmy, że tam były pewne różnice. Dość kosmetyczne, jak walka Krillana z Hashimaru, albo chociażby walka Gohana i Piccolo przeciwko Gammom 1 i 2 wyglądała nieco inaczej. Oni tam walczyli wspólnie przez chwilę, Gammy też walczyły wspólnie przeciwko Piccolo, więc Piccolo wyszedł na tym trochę lepiej, w sensie, że został lepiej przedstawiony, bo nie przegrał tylko z Gammą 2, ale też rzuciły się na niego obie Gammy, ale tak na dobrą sprawę wyglądało to bardzo podobnie. W sensie rezultaty i te główne punkty fabuły były takie same, więc nie było tam zbytniego zaskoczenia. Jedyne, czym się jaraliśmy, to żeby zobaczyć na przykład, jak będzie wyglądał Gohan Beast w mandze i tak dalej. Więc czy Dragon Ball Daima wyglądałoby jakoś inaczej? Nie sądzę. Jeśli to jest scenariusz napisany przez Toriyamę, tak naprawdę ostatni pełen scenariusz napisany przez Toriyamę, to czy Toyotaro by to jakkolwiek zmieniał? Może dostałby zielone światło, żeby dopisać pewne wątki fabularne, być może wytłumaczyć bardziej SSJ3 Vegetę albo SSJ4 Goku. Moim zdaniem taka manga mogłaby tylko Dragon Ball Daima pomóc. Bo uważam, że to, co Dragon Ball Daima zrobiło źle, to jest wrzucanie nowych rzeczy totalnie z dupy, które się jedna z drugą nie łączą, w sensie wrzucanie pewnych informacji, albo w ogóle pokazywanie rzeczy i nie robienie z tym nic. Czyli na przykład 10. odcinek Raimus. Myśleliśmy, że może coś będzie z Raimusem. Nie było. Neva tak naprawdę towarzyszył nam przez całą drogę i okazało się, że był takim tylko cheat codem, który otwierał nam bramy, który pomagał, Goku dał nową formę i tak dalej. Skąd się wzięło SSJ4? Dlaczego Goku odzyskał ogon? Dlaczego to była forma, która była tak czerwona? Jak to dokładnie wyglądało, że Vegeta przez parę miesięcy treningu sam ze sobą osiągnął SSJ3? Takie rzeczy wymagają chociaż pewnego pochylenia się nad tym i uważam, że jeśli Toyotaro by pochylił się nad tym, to by to nam lepiej wytłumaczył. Oczywiście wątpię, żeby miał 100% wolność, chociaż jeśli to jest jego oryginalna manga, no tutaj już jakby zakładam, jakby dyskutuję na ten temat tak, jakby to faktycznie było potwierdzone, że to będzie Dragon Ball Daima. Nie wiadomo w ogóle, czy to będzie związane z Dragon Ballem. Mimo wszystko mam nadzieję, że to będzie związane z Dragon Ballem. No jest jeszcze kilka rzeczy, które są mniej optymistyczne, natomiast myślę, że z czasem byśmy się do nich przyzwyczaili. Czyli Toyotaro odchodzi od Dragon Balla Super i Dragon Balla Super przejmuje kto inny. Pani Naho Oishi, czyli osoba, która rysowała te adaptacje filmu Yo, Son Goku is Back, Starblem i tak dalej. To jest też mangaczka, która jest utalentowana. Jest jeszcze Dragon Garuli, który też został zaprzęgnięty przez oficjalne źródła do zrobienia tego spin-offa, tego isekaya, odrodzony jako Yamcha. Jego styl jest bardzo fajny, więc gdyby on przejął Dragon Balla Super, nie narzekałbym. Tutaj Fon pisze na swoim Twitterze, że to, że jest napisane, że to jest jego pierwszy projekt jako oryginalna manga, to oznacza, że to nie jest związane z Dragon Ballem. Zobaczymy. To nie jest jeszcze pewne, bo tutaj jest kilka opcji. Tak naprawdę to, na czym bazujemy, to jest kilka słów, które są dostępne na stronie internetowej, ale jest też jedna rzecz, na którą ona tutaj zwróciła uwagę, na którą też warto zwrócić uwagę. To jest być może już trochę przestarzała informacja, natomiast nie na tyle stara, żeby kompletnie ją wyrzucić do kosza. Mówię o wywiadzie, którego Toyotaro udzielił na łamach tego Dragon Ball Weekly News, czy tego, jak to się tam nazywa, po prostu takie cotygodniowe Dragon Ballowe newsy, jak rozmawiał właśnie z panem Victorim. Mówię, Victorii pokazuje te kolce zawsze na głowie, bo on ma takie żółte kolce. I tam mówił, że ma zamiar rysować w przyszłości dla nas dużo ekscytujących walk. I mówił to w kontekście Dragon Balla Super. I mówił to w kontekście sagi Black Freeze. W sensie, to nie jest tak, że Toyotaro nigdy nie powiedział, że Dragon Ball Super będzie kontynuowany. Mało tego, wręcz przeciwnie, on nam sugerował, że ta manga będzie kontynuowana. Ale mówię, że to już jest dość przestarzałe. Dlaczego? Nie dlatego, że uważam, że parę miesięcy to jest dużo, dlatego uważam, że parę miesięcy to jest dużo w kontekście tego, co się może dziać za kulisami. Tam w ciągu tygodnia za kulisami może zostać podjęta decyzja, która sprawi, że w najgorszym przypadku Dragon Ball Super skończone, Toyotaro musi się zająć czymś innym i to, co on gadał w wywiadzie, to były tylko jego personalne odczucia, że on chciałby rysować, prawda? Ale tak naprawdę jest pracownikiem, no nie? Jest pracownikiem, który co prawda został namaszczony przez mistrza na swojego następcę, ale nie sądzę, żeby on tam miał ostatnie słowo. Także jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Więcej się dowiemy dopiero w lipcu, więc za niecały miesiąc i ubolewam niestety nad tym, że będzie to 6.
Więc być może zdążę jeszcze to nagrać przed wyjazdem, ale 6 lipca taka informacja, 7 lipca zaczyna się wielka celebracja w Dokanie, a ja akurat jadę na te rowery, ale jeśli jesteście wierni, to poczekacie. Jak kocha, to poczeka. Także zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Idziemy dalej. Jaca Soplica, pytanie do Goku. Adasiu, jakbyś miał możliwość, to jaką pracę dałbyś naszym bohaterom, którzy jej nie mają? Wiem, że Goku był farmerem, a Krillin policjantem, ale co na przykład z Vegetą albo Piccolo? Jestem ciekaw, na co No kurde, Piccolo przecież już ma pracę, jest niańką. Ten Shinhan jest mistrzem w dojo, Yamcha jest baseballistą, a Vegeta jest bezrobotnym, ale mógłby być ochroniarzem. To jest idealna praca, która do niego pasuje. On się nie lubi odzywać, stoi cały czas naburmuszony i jak trzeba, to komuś da w mordę. Więc mógłby być ochroniarzem przed wejściem do klubu jakiegoś muzycznego, tanecznego, klubu nocnego, o tak bym powiedział. Bo w klubie tanecznym to tak jakbyśmy chodzili specjalnie na tańce, a w klubie muzycznym to tak jakbyśmy chodzili specjalnie po muzykę. A w klubie nocnym, no w nocy ludzie robią różne rzeczy, więc mógłby być Vegeta ochroniarzem w klubie nocnym. Reszta tak naprawdę ludzi ma swoje prace. 18? Ona chyba jest sępem. Ona jest po prostu hieną, która żeruje na pracowitości swojego męża. Adik Mocny. Pytanie albo nie do Goku. Czy tylko mnie drażni to, że po tych 7 latach od zakończenia Cell Games Goku okazuje się powrócić na ziemię silniejszy od Vegety? O ile mnie pamięć nie myli, planeta Kaio w najlepszym razie oferuje grawitację 10 razy większą względem tej na Ziemi. Uprzednio Goku potrzebował roku, by z poziomu Radica, to jest 1000 jednostek, wzmocnić się do poziomu 9000 bez Kaiokena. W międzyczasie Vegeta na porządku dziennym trenował, bo co innego ma do roboty, z obciążeniem grawitacyjnym od 200 wzwyż. Czy metody treningu były aż tak dramatycznie różne? Przede wszystkim Goku nie żył, więc jego ciało się nie męczyło. On mógł jeść i spać, ale to nie było konieczne, więc Vegecie trzeba odjąć to, że Vegeta się autentycznie męczył i że potrzebował czasu na odpoczynek, na regenerację. Goku miał martwe ciało i to też było powiedziane w kontekście SSJ3, że było łatwiej Goku używać SSJ3, więc możemy się też domyślić, że było mu łatwiej trenować. Druga rzecz jest taka, Vegeta trenował sam, Goku trenował nie sam, zupełnie nie sam. Trudno byłoby założyć, że przez 7 lat Goku, który nauczył się tańca fuzji, więc spotkał inne rasy, spotkał Metamorian, że siedział cały czas sam, nie? No prawdopodobnie nie, więc spotkał wielu innych wojowników, trenował z nimi, a wiadomo, że trening w grupie jest znacznie bardziej efektywny niż trening samemu. To jest druga rzecz. Nie wiadomo, na jakich planetach był Goku, bo tak, planeta Króla Kaio ma 10-krotnie większą grawitację od grawitacji ziemskiej, więc Vegeta tutaj w tej komorze grawitacyjnej miałby przewagę, ale nie jest powiedziane, że Goku nie był na planetach, gdzie była jeszcze większa grawitacja. Nie wiemy, co robił tam Goku, więc zakładanie, że powinien się wzmocnić mniej niż Vegeta, albo tak samo przynajmniej, to jest bazowanie tak naprawdę na niczym. 7 lat w zaświatach ma olbrzymie możliwości, bo spotkał tam osoby, które były mistrzami sztuk walki przez tysiąclecia, spotkał inne bóstwa. Vegeta tak naprawdę boksował powietrze w komorze sam przez 7 lat. Może nie wiem, z synem się chwilę pobił, a może był gdzieś w kosmosie, ale zakładamy, że raczej nie. A nawet jeśli, to nie sądzę, żeby spotkał za każdym razem mistrzów sztuk walki, bo w zaświatach tylko mistrzowie sztuk walki albo osoby zasłużone mogły zachować ciało, więc Goku spotykał tylko śmietankę. Exe 3x3. Pytanie do Goku. Czy byłaby możliwość osiągnięcia Ultra Instynktu i Ultra Ego bez osiągnięcia wcześniej boskiego Super Saiyanina? Nie sądzę, żeby Beerus miał boskiego Super Saiyanina, a ma Ultra Instynkt i ma też Ultra Ego tak naprawdę. Więc tak, jak najbardziej. Myślę, że Roshi mógłby osiągnąć Ultra Instynkt, myślę, że Yamcha mógłby osiągnąć Ultra Ego, myślę, że Krillin też mógłby osiągnąć Ultra Instynkt. Co prawda byłoby bardzo trudno, ale myślę, że nie jest to niemożliwe. To są zupełnie inne ścieżki rozwoju. Także to, że Super Saiyanie mają Super Saiyanów, Godów, Blue i zwykłych SSJ-ów, to w ogóle się nie łączy z Ultra Instynktem. Bratek Ciesielski, pytanie do Goku, jaki jest twój ranking atrakcji w Energylandii? Mój to Zadra, Hyperion, Abyssus, Mayan. Wiesz co? Abyssus to była kolejka, która nie była najstraszniejsza, ale moim zdaniem była najbardziej wyważona. Były wygodne siedzenia, były momenty, które były ekscytujące, ale nie było takiego przesadnego strachu. To jest naprawdę idealnie wyważona kolejka górska, bo czuć cały czas ekscytację, jest różnorodność, jest fajna prędkość, są fajne spady, wygodne siedzenia. Natomiast na Zadrze, to może to jest tak, że to był mój drugi zjazd w sumie w życiu, bo pierwszy mój zjazd to była Formuła i tam już się mega dobrze bawiłem,
ale potem poszliśmy na Zadrę i ta cała konstrukcja drewniana, skrzecząca, to, że wjeżdżało się do tych tuneli, gdzie się wydawało, że się uderzy głową o tę drewnianą konstrukcję, albo te spady, to była straszna kolejka i tamtego dnia nie poszedłbym na nią drugi raz, bo się trochę bałem, ale też ze względu na kolejki. Teraz już bym poszedł, bo brakuje mi tej adrenaliny. Na Abyssusie bawiłem się lepiej, ale Zadra to była bardziej hardkorowa kolejka, więc trudno mi jest określić, która podobała mi się bardziej, no bo obie mają inne siły, prawda? No, jeśli miałbym oceniać swoją zabawę, to na Abyssusie bawiłem się bardziej, bo na Zadrze też mnie aż kark bolał. Tam tak rzucało, że aż musiałem rozmasować potem sobie szyję. Hyperion był świetny, ale przerażający. Pierwszy raz jechałem Hyperionem, zresztą 2 razy jechałem w drugim wagoniku. Raz na środku, mówię to dla tych osób, które były w Energylandii. Tam są 4 siedzenia. 2 są, te skrajne są trochę niżej, że stopy wasze dotykają podłogi wagonika, a te 2 środkowe są trochę wyżej i tam nogi wasze zwisają. I raz jechałem na środku, że nogi mi zwisały, a raz na tym skrajnym. I muszę przyznać, że to skrajne, jak wjeżdżaliśmy na tę wieżę 70-ponadmetrową i tak zerknąłem w dół i zobaczyłem na parkingu takie autka, to mówię, 3. raz tu nie wchodzę. Więc Majan też był świetny, zaskoczył mnie, bo już byliśmy tam po Zadrze, myślałem, że nic mnie nie zaskoczy, ale Majan to ta kolejka, gdzie się tak wisi trochę od góry. Inne jest to uczucie. Każda jest świetna pod każdym względem. Uważam, że to jest niesamowity park rozrywki, bo jest tam naprawdę bardzo duża różnorodność atrakcji. I te wodne, i te młoty, i wysokie zjazdy, i inne konstrukcje, i sposób, w jaki te wagoniki jeżdżą. Bardzo dobrze się bawiłem. Trudno mi wybrać jedną, ale jeśli chodzi o taki komfort jazdy i w ogóle też porównanie komfortu jazdy do atrakcji, to chyba Abyssus. Amirna, pytanie, skoro transformacja w Super Saiyanina 3 powoduje wydłużenie włosów, to czy zaliczają się do tego włosy na klacie? Czy jeśli tak, to można byłoby się zmienić wtedy w budżetowego Super Saiyanina 4? No to jest błąd w założeniu, ponieważ SSJ3 nie wydłuża włosów. No bo jeśli wydłużałby włosy, to Goku miałby jeszcze dłuższe brwi niż miał przed transformacją, a wiemy, że brwi mu się chowają. Nie widzimy też na przykład, żeby spod koszulki wyrastały mu jakieś w ogóle inne futra, czy na rękach by mu nie wyrastały, więc uważam, że SSJ3 jest błędnie jakby zakładane, że wydłuża włosy. W sensie na głowie okej. I takie pytanie, czy na przykład Nappa jako osoba łysa, która no nie wiadomo czy włosy ma, czy one są króciutkie, więc może byłyby jakkolwiek wydłużone. Czy on by miał wydłużone włosy, czy nie, ale na przykład zakładanie, że wąsy mu urosną, czy broda, to nie jest już do końca moim zdaniem pewne. No bo skoro brwi się chowają, to być może inne włosy na ciele też się chowają. Może jest tak, że wszystkie włosy na ciele się muszą schować, żeby te na głowie dostały energię. Kto wie? Kto wie? Tak czy siak. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dajcie znać, co sądzicie na temat tej oryginalnej mangi Toyotaro. To jest rzecz absolutnie priorytetowa. Jeśli chodzi o świat Dragon Balla, czekam na to z niecierpliwością. Tyle. Zostawcie też komentarz, żeby kolejny Koku mógł powstać. Zachęcam do zostawienia oceny, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie. Cześć! Dziana.